Truskawka jest mieszańcem dwóch gatunków poziomek, wirginijskiej i chilijskiej. Bylina jest uprawiana na całym świecie, tam gdzie jej uprawa jest możliwa. Jej owoce są bardzo zdrowe, zawierają sporo różnych witamin, minerałów, są niskokaloryczne, mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. A few moments Z liści, later. tak jak z liści poziomek, robi się herbatę. Ale przejdźmy już do rzeczy. Wyróżniamy następujące typy truskawek. Tradycyjne owocują raz do roku w określonym czasie, w zależnym od odmiany. Powtarzające owocujące kilka razy w roku przez cały okres wegetacji, zazwyczaj od końca maja do późnej jesieni. Często na powtarzające mówi się pnące. Okres rozpoczęcia i zakończenia wegetacji, owocowania może się różnić w zależności od odmiany, rejonu, warunków uprawy, czy jest to grunt czy szklarnia. Przed sadzeniem możemy kupić trzy typy truskawek. Pierwsze to są truskawki zielne, świeżo kopane, czyli standardowe, sadzimy je najczęściej jesienią lub też wiosną. Po wykopaniu od razu są wsadzane do gruntu, są przechowywane przez krótki okres. Drugi typ to są frigo, mrożone, kopane zimą kiedy śpią i przechowywane w zahibernowaniu w chłodniach. Uważa się, że lepiej znoszą sadzenie, przechodzą mniejszy stres, owocują po 7-8 tygodniach. Sadzenie od wiosny do lata, zaczynamy od marca, kwietnia do końca lipca. Dlatego też przy tych truskawkach ważne jest podlewanie, bo jak sadzimy latem, to wiadomo, trzeba więcej wody nalać. Trzeci typ to są truskawki z doniczek, które można sadzić przez cały rok, dopóki ziemia nie jest zmarznięta. Istnieją różne metody uprawy truskawek, np. gruntowe bez osłon, pod osłonami, szklarniowe na rynnach, na ziemi, czy na jakichś specyfikach w stylu gąbek. Ja skupię się głównie na uprawie gruntowej. Każda odmiana truskawek ma swoje indywidualne, własne cechy, takie jak na przykład pora dojrzewania, odporność na mróz, choroby i susze, podatność na szkodniki, preferowane warunki uprawy i wiele innych. Truskawki to rośliny z reguły łatwe w uprawie. Na stanowisku mogą pozostać 3-4 lata, po czym plon się zmniejsza, roślina się starzeje i trzeba je usunąć. Należy zachować odstęp pomiędzy uprawami w jednym miejscu 3 lata, z racji tego, żeby nie przenosić chorób czy szkodników na te nowe truskawki. Truskawki należy sadzić na pełnym słońcu. Przed sadzeniem dodaje się kompost lub obornik do ziemi. Wcześniej można też zrobić nawóz zielony. Zwykle ma małe wymagania truskawka co do gleby, no ale jak wiadomo, warto zawsze użyźnić ziemię, żeby te owoce jednak były lepsze, roślina silniejsza. Jeśli truskawki uprawiamy z innymi gatunkami roślin, to należy wiedzieć, że zachodzą między nimi interakcje, na przykład czosnek i cebula rosnąca obok truskawek powoduje, że może się zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania na szarą pleśń. Truskawki będą lepiej rosły lub obok cebuli, czosnku, pora, szczypiorku, sałaty, szpinaku, roszpunki, marchwi, rzodkiewki, buraka, aksamitki, czy też ziół, tymianku, kminku, pietruszki, cząbru, kolendry, mięty, szałwi, rumianku, ogórecznika lekarskiego. Niektóre z tych roślin przyciągają też owady, które potem przy okazji zapylają te truskawki nasze. Moim zdaniem najlepiej jest sadzić truskawki obok czosnku, cebuli czy pora, ponieważ te rośliny ich nie zawalają swoimi liśćmi, a pomagają im pozbyć się szarej pleśni. Jeśli chodzi o przeciw, to truskawek nie sadzimy po oraz bezpośrednio obok malin, jeżyn, poziomek, ziemniaków, ogórków, porzeczek, tymianku, lnu, papryki, warzyw kapustnych, no i oczywiście drzew typu jabłoń, grusza, bo wiadomo, one bardzo dużo cienia robią im. Gleba przed sadzeniem powinna być starannie odkwaszczona i najlepiej, żeby nie było tam szkodników typu nicienie oraz żeby była przerwa zachowana, czyli przez co najmniej 3-4 lata nie rosły w tym miejscu truskawki czy poziomki.
Truskawki sadzimy moim zdaniem najlepiej sadzić na agrotkaninie, która ma wiele zalet, m.in. powstrzymuje rozwój chwastów, nagrzewa glebę, ogranicza przesychanie podłoża, zapobiega pobrudzeniu owoców, czy też likwiduje stosowanie herbicydów, środków chwastobójczych. Trzeba też pamiętać o tym, że truskawka jest rośliną, która ma zerową konkurencję wobec chwastów i bardzo łatwo daje się zachwaścić. Oprócz takiej sztucznej agrotkaniny można dać oczywiście ściółkę organiczną, taką jak słoma czy kora drzew iglastych. Zalety są praktycznie wszystkie takie same jak przy agrotkaninie, tyle że ona jeszcze wzbogaca w ziemię w pokarm. No i ma jedną taką wadę, niestety jeśli jest zbyt rzadka lub tam trochę przegnije, to chwasty i tak przez nią przychodzą i przerastają. Uwaga! Siano i słoma owsiana nie nadają się pod truskawki, ponieważ szybko gniją i może to spowodować, że pojawią się grzyby. Po zbiorach słomę należy usunąć albo też przeorać, przekopać, na przykład glebozgryzarką. Sadzimy truskawki tak, aby korzeń był wyprostowany, a serduszko, czyli pąk wierzchołkowy, był na równi z powierzchnią gleby, a ta była dociśnięta w koło rośliny. Nie może być takiej sytuacji, że truskawka będzie wsadzona za głęboko, czy też za płytko, czy też z zagiętymi korzeniami. Przykładowy rozstaw to 20-50 cm pomiędzy roślinami i 60 cm pomiędzy rzędami. Rozstaw, wiadomo, zależy od sposobu uprawy czy konkretnych odmian. Wiadomo, że im większy rozstaw, tym lepiej, bo jest większy przewiew i jest mniejsze ryzyko porażenia przez np. szarą pleśń. Truskawki powinny być nawadniane w miarę możliwości, czy nawet systematycznie. Zabieg ten jest zależny od opadów deszczu, temperatury, czy plantacja była ściółkowana agrotkaniną na przykład, czy też słomą. Szczególnie woda jest potrzebna w okresie owocowania, w okresie kiedy truskawki się przyjmują. Najlepiej nie podlewać liści, aby ograniczyć występowanie chorób grzybowych. Nie polecam też podlewać w czasie, kiedy świeci słońce, bo możemy popalić liście. Najlepiej podlewać rano albo wieczorem. Z moich obserwacji wynika, że truskawki w gruncie dobrze radzą sobie z suszą. W przeciwieństwie do tych truskawek, co rosną w doniczkach. W tym roku to już w ogóle ciągle pada i zabieg podlewania jest po prostu niepotrzebny. Nawożenie polecam ekologiczne, gnojówkami, obornikiem, biohumusem, czy też nawozami do truskawek. Można też oczywiście sztucznymi nawozami do truskawek, czy też nawozami uniwersalnymi. Rozłogi należy usuwać, jeśli nie rozmnażamy truskawek. Uwaga, powtarzające mogą czasem chcieć owocować na tych rozłogach i trzeba je wtedy rozstawić. A jeśli takie rozłogi usuniemy, to roślina skupi się na owocach czy też kwiatach. Niektórzy radzą też kosić liście. Generalnie nie trzeba kosić liści, ale ważne jest to, aby usuwać liście stare, liście schorowane. Dość łatwo rzucają się w oczy. Słabo odporne odmiany należy na przykład Selwa, na przykład San Andreas, należy przykrywać agrotkaniną czy agrowłókniną białą przed zimą. Jeśli zima jest bardzo łagodna i słaba, to takie przykrywanie jest niepotrzebne, ponieważ truskawki sobie dobrze poradzą. To są rośliny klimatu miarkowanego. Warto też dodać, że kwiaty mogą ulec przymrozkom wiosennym, dlatego też warto pomyśleć o okryciu kwiatów truskawek. Tu chodzi mi głównie o te odmiany takie zagraniczne, które są ciepłolubne, które po prostu mogą być kwiaty uszkodzone. Niektóre truskawki mogą być też zarażone szkodnikiem, dlatego truskawki najlepiej jest kupować z kwalifikowanych szkółek, jednak ja się przyznam, że ja nie mam niektórych truskawek z kwalifikowanej szkółki, mam to truskawki te Hony Oje z marketu i bardzo dobrze rosną. Ja znam taką sytuację jednak, że pewien gość wsadził
nasadził 2 hektary truskawek sobie, kupił z jakiegoś tam źródła, wszystko musiał przeorać i zlikwidować, bo był jakiś tam szkodnik, nie wiem co to był za szkodnik i on po prostu te wszystkie truskawki poniszczył. Wszystko musiało być przeorane i tyle z tych truskawek miał. Dziękuję za dotarcie do końca. Zachęcam do zostawienia oceny pod tym filmem, zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Mam nadzieję, że o większości rzeczy się dowiedzieliście. Coś ciekawego, chociaż może się dowiedzieliście. Dzięki za uwagę. No i cześć.